Dzień dobry, z dnia kolejnego. U nas mały wypadek od rana. Śniadanie, na śniadanie spaghetti. No i spaghetti wylądowało przypadkiem na podłodze. Całe szczęście, że tylko trochę z łyżki, tak? Mhm. No, ale jak to pysznie wygląda. Tu już bulgocze. O, makaron, czy woda na makaron się gotuje? To ja już zabieram się za wstawienie makaronu. Spaghetti już na stole. Pachnie niesamowicie. Kręcę pierwszy widelec. Podniki poparzę. Jak w smaku? Sos jeszcze musi trochę odparować. Trochę dzisiaj się zrobił taki wodnisty. Wczoraj chyba taki nie był, czy był? Ja dlatego powiedziałem, że wczoraj jest zrobiony do połowy. Powiedziałem, że dzisiaj muszę go dokończyć, ale szef wymyśliłeś, że na śniadanie jemy spaghetti, a nie jajka. Oj, no, tak mi się zachciało. Jak spróbowałam pierwszej łyżki. Niepotrzebnie tak dałeś tą łyżkę takiego zimnego sosu. No i wtedy robi się ochota. No nic. Smacznego. Siadam, jem. Smacznego. My tu z Jadzią na plażing się szykujemy. O, taki mamy widok z naszego balkonu i zobaczcie. Piękne niebo, tam jest plaża z tamtej strony, ale tutaj zaraz będzie burza i nieźle padało. Co chwilę słychać roboty. Tak? Słychać już? No właśnie. Wypogodziło nam się. Trochę nas tylko postraszyło, bo nawet nie popadało dzisiaj. Ja idę teraz poszukać na plaży jakiejś knajpki. Mam ze sobą laptopy. Marcin poszedł teraz naładować wodę w butelki. No i co? I dołączy do mnie. Może to nie być łatwe zadanie, coś znaleźć z dobrym internetem. W fajnym miejscu. No i w miejscu takim spokojniejszym trochę, żeby popracować. Na plaży to dzisiaj też spokojnie. Za duży upał, żeby tu ktoś leżał i opalał się. Trochę ludzi w wodzie, ale wcale nie za dużo. Dopiero na zachód coś tutaj się bardziej dzieje. My po wczorajszej kolacji, jak wróciliśmy do pokoju, to nie mieliśmy siły na nic. Ja wczoraj jak taki dobry kolarz, który jedzie 300 km, 5000 kalorii, wcisnąłem w siebie. Naprawdę dużo zjadłem i później nie miałem już siły na nic. A tak to jest, jak się zobaczy takie jedzenie po tak długim czasie. Jakbym miał podsumować tą restaurację, warte tej ceny, naprawdę 75 zł za to, co można tam dostać, to jest warte. Czy to jest kolacja na taki wypad romantyczny? To już nie, bo to jest taki chiński styl i tam jest sporo Chińczyków i śpiewają i co 10 minut happy birthday, happy birthday. Ci Chińczycy, wiecie jacy są Chińczycy? Ktoś jak podróżuje i zna Chińczyków, to wie jacy oni są, jak oni się zachowują. Więc to nie jest taki klimat romantycznej randki, aczkolwiek właśnie pójść i dobrze zjeść. A teraz wyszedłem na miasto i 5 minut od naszego hotelu jest takie miejsce, które się nazywa Water Station. I jak chcecie, za grosze możecie sobie naładować dobrą wodą do picia takie właśnie duże butelki. Jestem na miejscu, tak to wygląda i powiem, trochę tutaj oszukują, albo tak jest, nie jestem jeszcze pewien. Taka butelka normalnie, litr kosztuje od 1 do 2 maksymalnie peso za litr wody, a tutaj są 4 do 5. Ta miejscówka wygląda całkiem fajnie. No Marcin wolał jakieś sofy, no ale sof tutaj nigdzie prawie nie ma. No i też z drugiej strony od razu mamy widok na morze, więc spojrzę w menu. Tutaj jest kranik do napełniania wody, tutaj jest jakaś beczka, pewnie jakieś filtry tutaj też są. No i do takich stacji przyjeżdżają wszyscy, z restauracji, ludzie z hoteli, z domów, nawet wszyscy, co mają takie sprzęty do napełniania takich dużych butelek, co można sobie nalewać później w małe kubeczki, no to tutaj przyjeżdżają. Bardzo fajna miejscówka, ale też sporo droższa niż inne te knajpeczki tutaj. No i to jest też śmieszne, że na przykład piwo kosztuje 150, a za jakiś sok czy jak się nazywa, szejka trzeba płacić już 200, na przykład 80. Dlatego co ja akurat chciałam, więc no kiepsko. O, tutaj na przykład szejki są za 120. Obok knajpeczka już nie taka fancy. Więc ogromna różnica. Podpytałem panią obok i powiedziała mi, że akurat komuś dostarczają tą wodę i teraz nikogo nie ma. No drzwi są otwarte, ale oni gdzieś pojechali. Dopiero na to zwróciłam uwagę, że jest to chyba pierwsze miejsce, w którym jesteśmy, na którym nie ma żadnych stolików, parasolek, no nic po prostu do posiedzenia na plaży. Mimo że knajpki są z tej strony, także o, knajpki plaża, a nie mają restauracji żadnego wystawionego. Pewnie jest to zabronione po prostu przez rząd, ale tak rzuciło mi się dopiero teraz w oczy, że mówię, kurczę, chciałabym w sumie na plaży posiedzieć, ale też czegoś się napić. No i to tak właśnie, nie ma tego tutaj. Tutaj zobaczcie, zostawili taki piękny widok na plażę. Restauracja z bufetem. W sumie tutaj może się wybierzemy, choć po wczorajszym już nie wiem, czy jakiś bufet odwiedzimy.
No ale tak, siedzimy sobie w restauracji, no i w sumie nie mamy tego pięknego widoku. Zastanawialiśmy się czemu, czy to po prostu ma chronić przed piaskiem, żeby nie dostawał się do restauracji. No do końca nie wiemy. Kolega teraz tutaj wrzucił kilka pesosów, wykupuje sobie dostęp do internetu, kosztuje 5 peso za godzinę. Taka buda i się łączy wtedy z tą skrzyneczką na telefon. Chłopaki mają tutaj takiego tuk-tuka, widzicie? Water Station. Mam nadzieję, że to oni, bo już czekam ponad 10 minut. Kolega odpalił sprzęt. Najpierw wypłuka butelkę. I teraz można już napełniać. Po jednej stronie jedna, po drugiej druga. Chwila i butelka pełna. 25 peso, czyli złoto 80 wychodzi za całą butelkę. Ona ma nie 5 litrów, tylko ma 6,6, a tamta ma 7. Mam już 2 butle, idę teraz do nas na hotel. Znalazłam fajną miejscówkę. Fajne sofy, stoliki. Tutaj siedzę sobie na takich właśnie poduszkach. No i czekam na Marcina, tylko Marcin mówi, że jakiś problem jest w dostawie z wodą, czy gdzieś tam dostarczają gdzie indziej. No i musi trochę poczekać, więc no zobaczymy. Jak przyjdzie, to może gdzieś pójdziemy dalej. Bo miała być w sumie docelowo miejscówka z basenem i z widokiem na morze. Przyszedł już i mój napój, zaraz go skosztuję. No, wygląda ładnie, choć spodziewałam się, że będzie miał inny kolor. Bardzo dobry. Czuć miętę, czuć ananasa, czuć jabłko. Imbieru nie czuję jeszcze, imbier powinien być. I pomarańcza czuć. Nie no, idealnie. Bardzo mi smakuje. Bo będzie mój nowy napój tutaj. Ja przyniosłem wodę już do pokoju. Marika poszła do jakiejś kawiarni na plaży, a ja smażę nasze spaghetti, które zrobiliśmy wczoraj i też zabieram na plażę. Nie ma to jak ze swoją szamą na Boracay wybrać się na plażę. Idę teraz poszukać Mariki, mam jakieś 800 metrów. Wybrała jakąś knajpę daleko od naszego hotelu. Trzeci dzień na Boracay, mamy piękną pogodę, zobaczcie sami. Trochę tam chmurami dzisiaj postraszyło, ale przeszło to z boku. Więc jak się obawiacie o porę deszczową, no to teraz akurat jest dobrze. Marika poszła gdzieś dalej, ja w połowie drogi znalazłem taką knajpeczkę z takimi siedzeniami tutaj, na wprost plaży. No to tutaj podejrzewam, że posiedzimy i poczekamy na zachód słońca, bo słońce już dość nisko. Wygląda na to, że miejscówka, o której rozmawiałam z Marcinem, jest o wiele wcześniej, czyli ją przeszłam. Aż dziwne, bo wydawało mi się, że nic takiego nie było po drodze. To jakaś akcja chyba. Strażacy zbierają śmieci z plaży, przynajmniej tak to przed chwilą wyglądało. Jest i knajpeczka. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Nawet mówi mi, że jest po lewej stronie. Ja nie wiem, jak ja tu szłam i tego nie widziałam. Przecież to przy głównej drodze jeszcze ja się rozglądałam, patrzę, mówię, nie ma, ani basenu nie ma, ani tych pów nie ma. A to super internet, jeden z najlepszych, jaki mieliśmy na Filipinach. O, no widzisz, nie wiem, jak ja tu mają. No dobra. No i fajne widoczek. No, widoczek fajny. Zresztą tutaj, gdzie byś nie poszedł, to w sumie fajne. Ale tutaj od razu przy wyjściu nie trzeba iść do knajpy tam daleko. No. Ale z basenu nie możemy korzystać. Dobra, ale tutaj mamy wodę, także po drugiej stronie nie tak źle. A ja już mam ochotę, bo się zgrzałam teraz idąc. Ojej. Chcę zobaczyć, co ja mam w tym worku? No pokaż. Pokaż, bo ja w sumie... A przed chwilą myślałam, mówię, ale dobrze, że będzie jedzenie w domu. Także nie będę taka głodna czy coś, że zestresowana, że muszę, nie mam co zjeść i trzeba wyjść. Gdyby nas z knajpy nie wyrzucili. A ty już skłodniałeś? Taka porcja była. Ja myślę o chipsach bardziej, jakichś takich przekąskach w sensie. Proszę cię, ja do ciebie gotuję, ty będziesz mi chipsy jeść. Jakbyś frytki mi ugotował, można. O! Olej, jest to frytki, ziemniaki na patelni. Ziemniaki za drogie. Trochę podjedliśmy spaghetti i jednak odwiedziało nam się pracowanie przy laptopach. Marika i zmieniła plany. No, jakaś jestem zmęczona, nie wiem, czy to przez ten antybiotyk, czy po prostu przez co. Tak samo to osłabia, bo nie mam bólu ucha, ale co? Ale nie słyszę na to ucho. I po prostu jestem taka pół na pół, mam taki szum, więc no kiepsko. Myślę, że przez to się też tak czuję, więc idziemy po prostu gdzieś. Weźmiemy jakiegoś szejka albo kawę na wynos, idziemy na plażę i do wody. I do wody. Myślę, że to jest lepszy plan. Przyszliśmy do miejsca, gdzie się bierze szejki owocowe na wynos. No i tutaj są prawie o połowę tańsze niż tam były. Więc tam nie było sensu brać, jak i tak nie będziemy tam siedzieć. Mój ananasowy już gotowy. Jaki, Marika, wzięłaś? Cookie and cream. Cookie cream. Czyli Mari na słodko tym razem. Słodkiego, niezdrowego. Żeby równowaga była. No i tak jak mówiłam, zobaczcie. Plaża wcześniej była pusta, a teraz zachód słońca. Ile ludzi w wodzie i też na plaży.
O, jakie piękne, ty masz okulary. Przyniosłem sobie. No i tam też jakieś zorganizowali im zabawę. Jakieś dwie drużyny widać. Ale znowu czarne chmury z tyłu. No właśnie. Do tych okularach tylko. Nie no, czarne. Ale może nie będzie padało. Jak sypnie, to nam laptopy pozalewa. Nie. Tak się napracowaliśmy, a laptopy leżą. Nawet go nie otworzyłem. Ale chęci były. Były. Ale ja film skleję. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu na Boracay. Teraz opowiadają się leniwe albo trochę luźniejsze dni. 4 dni. Mamy nadzieję, że coś pozwiedzamy. Marcin przygotował pyszne śniadanie. Jajka... W sumie nie wiem, co to jest. Jajecznicowy rolowaniec. Okej. Coś nowego, a do tego usmażył sobie kotleta mielonego. Doceniam teraz mieć kuchnię, bo naprawdę to jest taki luksus i można rano nigdzie nie wychodzić i zjeść jeszcze coś pysznego, a nie nawalonego tłuszczem na przykład. No. Także my jemy, zbieramy się, pakujemy i gdzieś uciekamy dzisiaj. Pozwiedzamy trochę wyspę. Albo spacer to będzie, albo weźmiemy taksi na drugą stronę. Blisko, przejdziemy się. W sumie pół godziny. Racja, przejdziemy się. Zobaczymy jak będzie, jaka pogoda na dworze. Głośniej Marcin! Witajcie telewidzowie. Dzień dobry, dzień dobry. U nas jest niedziela. Jak zauważyliście, byłem wczoraj na zakupach. Klapeczki też mam nówki, spodenki też mam nówki. Nowy styl koszul, więc takie mi się podobają, więc kupię sobie jeszcze kilka takich. A teraz idziemy z Mariczką trochę popracować, trochę poplanować sobie naszą podróż dalej. No idziemy na jakąś pyszną kawę. Ja sobie zamówiłem małe piwo, Red Horse, do tego poprosiłem pana, żeby mi przyniósł duży kubek lodu, bo w taką pogodę to takie piwko wchodzi elegancko. A Mari jeszcze czeka na swoje. Zaraz będzie podpijać. I mamy tutaj taką knajpeczkę. Mari dostała swojego szejka. Jak w smaku? O, mało cukru. Za mało? Kwaśny? Nie, no taki jest to picia akurat. Ale czuć bardzo, bardzo mocno tą truskawkę. Bardzo dobrze. A i malinę w sumie. Obydwa bardzo dobrze coś smaki. Niebo daje dzisiaj popis. Przepięknie się robi. A tu Marcinek. Model. O, tak. Dawaj do wody. Witajcie z kolejnego przepięknego dnia na Boracay. Niestety niepiękny dla nas, bo to jest już nasza trzecia wizyta u lekarza, a raczej Mariki. No i byliśmy 2 razy u lekarza u tej samej kobiety. Raz dał antybiotyk, nie pomógł przez tydzień. Mówi, że jeszcze tydzień trzeba wziąć antybiotyk, ale znaleźliśmy innego lekarza od ucha i postanowiliśmy, że nie bierzemy tych antybiotyków, prawda? Tylko idziemy do tego specjalisty. No, tym bardziej, że jest coraz gorzej w sumie zamiast pomagać. Antybiotyk to jest ten standardowy, który można też w Polsce dostać. Także dziwna sprawa, po pierwsze, że on nie pomógł, a po drugie, że po 7 dniach boli mnie ucho. Zaczęło mnie kłuć ucho, a wcześniej czegoś takiego nie miałam. Więc idziemy no teraz właśnie do specjalisty. Dziwne jest, że od początku nam nie powiedzieli, że jest to specjalista i że możemy do niego iść. Więc ja gdzieś byłam przekonana, że ona się zna na tych uszach i że ona jest tym lekarzem od uszu. A to standardowo, tak? Ona poszła do lekarza, zajrzała w ucho, czerwone, antybiotyk do domu. Standardowa procedura. Więc teraz idziemy do laryngologa i mam nadzieję, że on już tutaj będzie odpowiedni do mojej sprawy. Obstawiam antybiotyk kolejny. A ja liczę, że da coś innego. Jakąś medycynę filipińską. O, Naturalną. ciekawe czy mogą czymś takim leczyć. Podejrzewam, że lekarze nie. Musiałabyś pewnie iść do jakiegoś specjalnego specjalisty. Jesteśmy pod tą kliniką, ale pan z ochrony nam coś tutaj powiedział, że mamy wrócić dopiero o 4 po południu, a jest po 12 dopiero.
Zaraz zobaczymy. No i tak jak ten pan z ochrony nam powiedział, musimy tutaj wrócić za jakieś 4 godziny, bo pani doktor będzie dopiero o godzinie 4 po południu. A co najlepsze, to jest taka klinika chirurgii plastycznej też. No Oni tutaj pewnie ona teraz jakąś operację na uszy robi, albo na nos. Może ci wymieni na nowe. Skorzystaliśmy z tego, że ta klinika jest po drugiej stronie wyspy, co i tak od nas jest 10 minut tylko, bo ta wyspa jest tak wąska. I przyszliśmy tutaj nad morze zobaczyć. Morze wygląda bardzo słabo. Kolega tutaj łapie teraz kraby. Oj, ale nie są ulicy. I wyniósł jednego na chodnik teraz. Jak już wam pokazaliśmy, jesteśmy po drugiej stronie i tutaj jest taki deptak zrobiony z namorzynami. Można oglądać namorzyny, jak one sobie tutaj rosną. Zobaczcie, tak wyglądają korzenie po odpływie. No i to jest taka miejscówka do zrobienia sobie... Hello, welcome! No i tutaj można sobie zrobić zdjęcie. Boracay. Oczywiście z Tanduajem w serduszku, czyli lokalnym rumem. Bo to jest projekt sponsorowany przez Tanduaja. A, widzisz. Czyli pijąc rum wspieramy takie projekty. Nie tak źle. Nie tak źle, no właśnie, same plusy. A no właśnie, tutaj macie potwierdzenie. Tanduay. Nie było w planie chodzić po tej stronie wyspy, ale jak już jesteśmy i doktora nie ma, to się przejdziemy. I tutaj jeszcze jest takie, nie wiem jakby to nazwać, to nie rzeka. To jest po prostu coś takiego jak fiordy są, że są wcięcia w ląd. I tutaj też jest taki kawałek, że tam można jeszcze dalej sobie wpłynąć. No i dookoła są te namorzyny. Po tej stronie wyspy widać, że tutaj jest jakaś lokalna wioska. No i tak właśnie wyglądają ich domy. Widzieliśmy już sporo takich wiosek. I te domy naprawdę nie wyglądają na solidne. Zresztą widać to. Tutaj ktoś sobie zrobił pranie, wywiesił ciuchy na zewnątrz od strony słońca, bo z tej strony słońce grzeje. Ja to już cały zlany potem. Tutaj kolejny. Tutaj też widać, że mieszkają jacyś ludzie. Tam pod spodem, tam dalej z tyłu, nie pod spodem, są namioty, więc tam pewnie śpią. No i tutaj sobie żyją. Tam od razu jest plaża, więc bardzo blisko mają do plaży. Na tak popularnej wyspie są też takie resorty jak ten, który jest zamknięty. No zobaczcie, w jakim on miejscu jest. Nad samym morzem, palmy kokosowe. Jest tu tych pokoi kilka. Tutaj widać, że robili jeszcze jakiś upgrade, czyli dobudowywali ekstra pokoje. Widać, że ten hotel zamknięty jest dłuższy czas. Pewnie nie wytrzymał próby czasu. Wiecie jakiego czasu. Tutaj kolejne lokalne domki. Wszystko z takiej płyty. To nic trwałego. Tu jaka betonoza. Wygląda jak jakiś radziecki budynek, ale ludzie tam też mieszkają. Tutaj pani sprzedaje jakieś jedzenie i jest sklepik. Tutaj jest jeden dom z płyty właśnie i desek, ale tutaj już są murowane. I tam następny jest murowany, ale następny już jest z blachy. Tamten jest z płyty. Spotkaliśmy teraz pana, który zaprosił nas na obiad, ale my jesteśmy najedzeni i jednak nie przyłączymy się, ale porozmawialiśmy sobie, dał nam kilka fajnych wskazówek, co możemy jeszcze zobaczyć tutaj dookoła, więc super. Jestem w lekkim szoku, jak to wygląda z drugiej strony. Dużo rzeczy się buduje, dużo takich budynków. Oczywiście są też i takie hotele, piękne, na plaży. Aqua Boracay. Idziemy zobaczyć do środka. Tak to wygląda w środku. Mari zapyta o cenę, a ja się przejdę, zobaczę co tutaj. Pewnie plaży stąd jeszcze nie będzie widać, bo plaża jest kawałek dalej. O, tam widać kawałek morza, na środku taka niebieska kropka. No ale fajnie to na środek wygląda. Pan co, trawę maluje? Żeby ładnie wyglądała. Za ten hotel trzeba dać 580 zł. To nie na naszą kieszeń, ale tutaj tam ochroniarz nam pozwolił, żebyśmy się przeszli, zobaczyli jak to wygląda. Tak wyglądają pokoje, to jest jeden budynek. Tam za nami jest robiony kolejny. No i tam z przodu od plaży jest jeszcze jeden. To nie tylko dwa budynki, tutaj po prawej stronie się kończy jeden, tutaj jest następny i tamten jest z tyłu jeszcze jeden. Teraz jesteśmy na basenie. Też nie ma dużo ludzi, ale jednak chętni są za te pieniądze. Basen piękny, palmy posadzone na środku. Czyściutka woda, widać, że dbają o to i to dość dobrze. My zbliżamy się do plaży. Tutaj jest kolejny basen. Tutaj jest bar, można się napić drineczków. Ale to pięknie wygląda ten ośrodek. No i tutaj są dopiero zarąbiste pokoje, bo tam jest z górą, widzicie? Jest basen u góry, macie swoją przestrzeń i są pokoje. Te to pewnie kosztują nieźle. Nie sprawdzaliśmy, ile kosztują te najdroższe, ale tu już są takie apartamenty. Teraz idziemy na plażę zobaczyć, ale już widzę, że to wygląda bardzo dobrze z tymi palmami. Piasek też piękny. No rewelacja. Widzę tylko, że coś leży na plaży. Pewnie jakieś glony. Więc jak stać was 600 zł wydać na jedną noc na hotel, to polecamy to miejsce. Zobaczcie jak to wygląda za Mariką. Piękna miejscówka. Na całej długości tej plaży zero turysty. Siedzi tutaj tylko jedna dziewczyna lokalna, a tak to nikogo. Zobaczcie, cała plaża pusta. Zatrzymaliśmy się z Mariką na szejki. Ja mam z ananasa, Marika ma jakiegoś tam miksa z bananem i mango.
Ale zapomnieliśmy im, się nie da pić. zapomnieliśmy powiedzieć, żeby nie dawali cukru, no i dodali cukru. Siedzimy sobie tutaj nad morzem. No to ja poszedłem jeszcze poprosić pana, żeby mi dał kufel lodu z lodem, żeby to było trochę mniej słodkie. Popadało trochę, postraszyło, ludzie się zmyli z plaży, ci co latali sobie na tych, jak to się nazywa? Surf, Windsurfing? o, chyba tak. Coś takiego, no. Ale już przeszło, rozjaśnia się. Sprawdzaliśmy też ten hotel, Seven Stones w Boracay, 220 zł. Basen na środku, pokoje też ładnie wyglądają. No i też w bliskości plaży, od razu, za tym deptakiem plaża. Ale A tutaj Marika. Taka średnia wygląda. Bez odpływ. To jest teraz odpływ, ale to jest sporo glonów, Tak. z tego co widać. A na tamtej stronie wczoraj było trochę, bo teraz księżyc się zmienia. Trzeba Idzie poczekać pełnie, na full. No więc wydaje mi się, że teraz to przypływa. Choć u nas nadal jest czysto i przyjemnie się pokąpać. A tutaj, no tak, Pół na pół. pół na pół, ale to zależy od miesiąca, zależy od księżyca, zależy od wszystkiego, kiedy tu jesteście. No i z tej strony też są lepsze knajpeczki. Znaczy nam się tak wydaje, bardziej takie stylowe, może tak to nazwę. Tak, można posiedzieć i ceny też są niższe niż u nas z tamtej strony. I tak fajnie, spokojnie, nie Tak. to, że ktoś cię zaczepia non stop. Kup to, kup taszyjnik, kup kapelusz, kup Dokładnie. okulary, rajbany. Ciągle coś i tak idą za tobą i chcą, albo, A tutaj spokój jest, to albo prawda. pieniądze niektórzy proszą, także... A tutaj Jak lubicie spokój, to wybierajcie tą drugą stronę. strona, no. A daleko na tą drugą też nie jest wcale, bo 10 minut myślę i to jest maksymalnie. no, 10 minut na piechotę. A jak nie chcecie chodzić na pieszo, to tak za złoty 50 dojedziecie na drugą stronę właśnie takimi taksówkami, że tak to nazwę. No i tam już jest droga. Ale tam dalej, w drugą stronę, a w tą samą stronę też jest plaża, tylko już jest droga, nie ma tego deptaku. Ten deptak jakby się kończy. Hello girls! Thank you! I zobaczcie, to jest ten ośrodek z drugiej strony, który pokazywałem, że jest pusty. No i bardzo ładnie on wygląda. Tutaj jest od strony plaży. Basen też już zaniedbany. Widać, że miejscowi na nim tutaj imprezują. No i właśnie, o, tutaj jest ta odległość plaży. Znowu też tylko ten deptak. To my się schowamy pod tym drzewem, bo znowu nas deszcz dopadł. Poczekamy aż przejdzie, bo widać, że te chmury zaraz przejdą sobie dalej. Tam jaki jachcik przycumował. Wygląda na to, że zapomniał odpłynąć, jak morze uciekło. Wyszliśmy teraz na plażę, ale burza jest. Zaraz usłyszycie pewnie, bo piorun walnął niedawno. Tutaj widać jeszcze, morze ma daleko, żeby wrócić, bo te statki... O, słyszycie? O właśnie. O właśnie. Pora deszczowa na Filipinach. Ale i tak nie pada dużo. Dzisiaj trochę. Ale jest pochmurnie. Dzisiaj całe 4 dni urlopu, które mam, jest pogoda właśnie taka jak dzisiaj mniej więcej. Także jeden dzień spędziliśmy w centrum handlowym. Wczoraj... Trochę na plaży, tak. Byliśmy. Chwilę na plaży, coś tam Wczoraj było powiedzieliśmy. ok. Tak, no a też nie było takiego super słońca. Siedzieliśmy, pod wieczór się zrobiło, że tak gorąco, to ja wskoczyłam do morza. No i dzisiaj od rana taka pogoda. No właśnie. I tak to wygląda. Tu. Od strony ulicy wcześniej szliśmy i widzieliśmy, że tutaj były takie zamknięte wioski. Nawet nie wchodziliśmy, a teraz przyszliśmy od strony plaży. Widać, że tutaj dzieciaki albo coś gotują, albo bawią się ogniem. Rozpalili sobie ognisko, tutaj jedno, tutaj drugie. Fajna zabawa. Ja też zawsze lubiłem bawić się ogniem. Pan tutaj trochę mało rozmowny po angielsku, ale zobaczcie te dzieciaki. One wyglądają trochę jak afrykańskie dzieci. Mają włosy takie afro. Kolor skóry też mają ciemniejszy. No i widzieliśmy, że ta społeczność jest tutaj w takim jakby zamkniętym, nie ośrodek, ale tak jakby wioska zamknięta, otoczona, brama postawiona. Nie wiemy jeszcze o co chodzi. I te dzieciaki naprawdę, większość to jest, tak wyglądają jak dzieciaki z Afryki. Weszliśmy teraz do tej wioski od strony plaży. Chłopaki nas zawołali, grają tutaj w koszykówkę. Zobaczcie jak kosz zrobiony. Pal od palmy wbity. Poprzyczepiany tutaj na takie deski. Shot! No właśnie. Zobaczcie, oni są ciemniejsi i nawet nie są tacy jak Filipińczycy. Nawet małe dzieciaki mają w tej wiosce kosz przygotowany, zobaczcie, tutaj do gry. Ile on może mieć? Z metr wysokości? Ale wychodzimy, trochę się dowiedzieliśmy o tej wiosce, kolega nam tutaj poopowiadał, co to za ludzie. Kolega nam opowiedział, dlaczego oni wyglądają trochę inaczej, że są ciemniejsi, bo to są rdzenni mieszkańcy Boracay i oni mają tutaj 5 takich wiosek na tej wyspie.
i oni czasami się przemieszczają. Dlatego też ten kolor skóry i te włosy są inne, bo oni bardzo mało się miksują. Choć pytaliśmy, on mówi, że teraz to już jest więcej, że oni są pół na pół. Niektórzy, nie wszyscy są tacy rdzeni, ale nadal można spotkać takich właśnie wyglądających jak trochę Afroamerykanów. Totalnie, no od razu. O, w ogóle nie mają skośnych oczu, wyglądają zupełnie inaczej. I można przebywać tylko w tym miejscu, w którym my byliśmy, czyli te boisko. Tutaj tam są jakieś sklepiki, sprzedają też jakieś pamiątki, które ponoć oni wyrabiają. Ale dalej tam na część, gdzie oni mieszkają, nie można już wchodzić. Tą swoją ziemię, na której mieszkają, to mają tak podpisaną umowę z rządem, że rząd jak chce, to może ich też przenieść w inne miejsce. I też dostali ziemię, gdzie mogą uprawiać jakieś warzywa. No i też łapią ryby, ale jest taki minus, że oni tych ryb nie mogą sprzedawać, bo na tej wyspie jest zakaz połowów. Tylko można dla siebie łapać. Więc to też jest taki minus, bo nie mają jak zarabiać pieniędzy. Zamówiliśmy jeszcze sobie kokosa za 80 peso. Pan teraz przygotuje, no a deszcz cały czas pada. My musimy się zbierać, bo mamy wizytę za pół godziny. No właśnie. Pani sprawdza teraz przez kamerę Mariki ucho. Zamknięte jest. My już po wizycie, teraz tylko zapłacimy, odbierzemy leki i będziemy spadać. Jak tam, Mari, po wizycie? Dobrze, bardzo miła pani doktor. Trochę poczekaliśmy, byliśmy za wcześnie, ale od razu mnie wzięła do gabinetu, podłączyła kamerkę pod telefon, nie wiem czy to Marcin tam coś pokazał czy nie. Pod USB podłączyła. No pod USB pokazała mi na wyświetlaczu telefonu, jak wygląda moje ucho, że jest zatkane, w sensie, że jest nie zatkane, tylko jest jak to się nazywa? Spuchnięte? Spuchnięte właśnie, że spuchnięte, dlatego jest zatkane. No i dała mi antybiotyk na 7 dni, ale już taki na domiejscowe krople, a nie ten Augmentin, czy jak to tam się nazywa. No i zapłaciłam 85 zł z antybiotykiem i za wizytę dała mi jeszcze jakiś przeciwbólowy, ale to powinnam wykupić w aptece, ale mamy jakieś przeciwbólowe, więc myślę, że obejdzie się Spoko cena jak za wizytę. No, 80 mogłam tutaj przyjść od razu, myślę, że pani doktor Tak. by mi to od razu zrobiła i nie byłoby takiej dramy jak teraz jest. No. I kolejnej tydzień Tam męczarni. byliśmy u internistki szkolnej. Także jakbyście tutaj byli, to Tak. poszukajcie od razu tego lekarza od uszu. Tam w tamtym szpitalu pani powiedziała, że tylko 2 razy w miesiącu mają lekarza od uszu. No właśnie, A my tutaj- jakoś, nie wiem, w ogóle nie przyszło do głowy, nie wiem, jak to się stało, że my tak przegapiliśmy to, że tutaj pod nosem dosłownie 5 minut od naszego hotelu mamy dobrego lekarza od uszu, specjalistę. Kupiliśmy, ile tam jest? 10 litrów wody. O, uwaga, uwaga. Właśnie. Ale forma słaba. Na siłkę, była siłka, nie chodziłeś. Była siłka. No. Za 10 Ale litrów, biceps jeszcze został. za 10 litrów 130 pesos Leki zapłaciliśmy. na tej naszej drodze. Właśnie, nie mamy jak przejść. Braliśmy ze stacji też wodę. Ze stacji braliśmy wodę, ale Marice tak słabo smakuje, bo ona lekko ma taki posmak. No to tym razem kupiliśmy 10 litrów normalnej wody. No, piłam ją przygotowaną, tą z... Przygotowana była ok, no. Lepsza. Przygotowana była lepsza, ale taka zwykła to się nie dało jej pić, bo śmierdziała strasznie takim... To nie był czuć chlor, głodniej. ale jakimś środkiem. Tak jakby, jak woda, tą co nabieraliśmy w Nepalu z kranów i po prostu wrzucaliśmy tabletkę. Do oczyszczania. Tak. Dokładnie to samo, no. To tak samo smakowała, więc nie najlepsza. A to nie są jakieś duże pieniądze, w sensie... A pić trzeba. No dokładnie. Wybraliśmy się z Marii na miasto, ale pogoda nam nie dopisuje i deszcz pada i to coraz mocniej. Szukamy jakiegoś klubu z sziszą, może sobie upalimy dzisiaj co nieco. Wpadliśmy do knajpeczki, gdzie grają muzykę na żywo, akurat mają przerwę, więc coś nagram, bo tak to słabo słychać. Siedzimy tam z miejscowymi. Wyobraźcie sobie, że leją tutaj drinki za 3,50, więc... Wybraliśmy się właśnie do domu z naszego klubu i jak wyszliśmy z tego klubu, zaczęło tak padać mocno. Parasolka nie daje rady. Myślę, że to karma, bo kazali nam zapłacić
peso za dodatkowy węgiel. Gdzie Dokładnie. normalnie no... Nie ma czegoś spotkaliśmy się takiego. z czymś takim. W ogóle palisz sziszę, to palisz i masz węgle wymieniane tam, no nie wiem. Ostatnio nam 2 razy wymienili, czyli mieliśmy 3 razy węgle w Tajlandii, nie? I A- w ogóle wszędzie wymieniają węgle za darmo, a tutaj jeszcze chcą pieniądze od nas zdoić. No, a tutaj duże i nieduże pieniądze, no. Ale 100 chodzi o to, peso. że no, Ale nie chodzi o pieniądze, no. no. Tak, na początku nam powiedzieli 300 peso za wymienienie węgli, a teraz już na do 100 peso, więc myślę, że to w ogóle... Obraziliśmy się na nich i powiedzieliśmy, że nie zapłacimy. Oj, to karma. I wyszliśmy i deszcz zaczął padać. To jak? To jak, patrz. Smuga deszczu. Ale powiem wam, że ten deszcz w tropikach smakuje też inaczej. Wśród tych palm. Żaba! Żaba, w taką pogodę żaby się otwierają. Ale jak? Ładnie pada. Deszczowe Boracay! No nic, idziemy w poszukiwaniu frytek. Albo dojdziemy do domu i sami sobie zrobimy frytki. O! O, mamy ziemniaki w domu, właśnie. No właśnie, gorzej z olejem, ale A, oleju nie mamy. Mamy- Mamy olej ten czerwony. jakiś wczoraj ze spaghetti z pesto. Tak, coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Nie, no to jest urwanie chmury, no słuchajcie. Tylko trochę dłuższe. Czegoś takiego to nie było. Normalnie to 5 minut i po deszczu, a teraz? Nie, tragedia. Nawet dziewczyny nie mają jak pracować. O, No właśnie, musiały się pochować. ojej. Ja idę i to po prostu nie ma kostki w wodzie. Idziemy pod palmę, ale... Pod palmami mniej pada. No ale coś nie czuć, żeby mniej padało. Nie no, za dużo deszczu, żeby mniej padało. Na początku jest zawsze, że pod drzewem można się schować, ale później No. to jest to samo. I to już dzisiaj kolejny raz. No w ogóle dzisiaj taki deszczowy dzień. Cały dzień, no. Cały dzień taki w sumie. Oj, tutaj się wydaje, że to potok przed nami. Spójrzmy, czy damy radę temu przejść. Jest dobrze. Było kostki. A tu następne. Nie no, zabawa powiem wam przednia. Jak dzieci. Ale patrz, przestaje padać powoli. Ja już całe spodenki mam, bo tak mnie chlupią klapki mokre. Więc nie obrażajcie się na lokalną gastronomię, siszę i drinki, bo wiecie co was spotka. Jesteśmy jakieś połowę drogi do domu i deszcz przestał padać, ale ta parasolka za wiele nie dało. Maria, całe gacie mokre, koszulka, a ja tak samo, ja jestem tak do szyi prawie że mokry. Co zrobisz, no? Parasolka za mała dla nas twojego. Takie deszcze na Boracay. Ja już doszłam do domu, stoję właśnie w kałuży. Pan mnie tu zapraszał na jakieś drinki po drodze. Utknęła w kałuży, a jego nadal nie ma. A, idzie. To ja jeszcze sobie skaczę w kałużach. To była dobra. O, tu jeszcze jakaś duża jest. Zobaczmy. Tu jeszcze jedna jest. Thank you, sir. Thank you. Idziemy do domu. Do domu, kolego. Pan mnie zapraszał na piwo, tam karaoke pokazywał, ale my tu już w domu. A ty? Dobra zabawa. No dobra, patrz. No nie? Dawaj, teraz ty. Hop. Ale ja. Jeszcze przed domem. Dobra, idziemy do domu. Jak dzieci w tej kałuży, naprawdę. No co, innego dojścia nie ma, znaczy było, ale co tam nam zależy. Thank you, sir, thank you. Good night. O, u nas już światło wróciło, całe szczęście. Więc idziemy do pokoju. Ale teraz czas na jakąś kolację i Marcin powiedział, że ugotuje coś dobrego. Smażone ziemniaki. Smażone ziemniaki. Gorzej, że oleju nie mamy. A co my, światło zostawiliśmy otworzone? Otworzone. Mamy półki na ziemniaki. Nie no. Nawet nóg nie trzeba myć po plaży po tych kałużach. Dobra, szybki prysznic i zabieram się do gotowania. Dokładnie. Zmiana planów, ja idę szybki prysznic wziąć, a Marcin już tu się wziął za obieranie ziemniaków, więc zanim ja wrócę, to czuję, że to już będą frytki. Marii,
sobie rację, Marek bierze prysznic to pół godziny. Nie, nie przesadzaj, ja to 5 minut. Chyba że głowa to 10. Mari talarki? Niech będą, to nie będą frytki dzisiaj, tylko szybkie Jak nie? takie. Talarkowe frytki. Niech będzie, że to frytki. Dobra, to ja idę szybki wziąć prysznic i zobaczymy, gdzie się zatrzymał Martino. To już będą się smażyć. Będziesz pilnować już. Okej. To do zaraz. Pa, pa. Ja już po prysznicu. Marcin obrył ziemniaki. Ja już tutaj pukam ziemniaki, zaraz Dobra. będą szły w talarki. Ja wstawiam gaz, żeby już było rozgrzane i zaraz będziemy jeść. Ale będą pyszne. Oj, tak. W lodówce mamy taki tłuszcz zbierany z naszego bolognese i jest z takiego pesto, które tutaj też było w tym słoiku, więc to co zostało zbieraliśmy z patelni, żeby nie było za dużo i teraz mamy cały słoik, powiedzmy nawet smalcu, bo to wszystko zastygło. No i spójrzcie na to. Tak wygląda nasz smalczyk, zobaczcie, cały słoik. Cały słoik. A wiecie, że ziemniaki lubią tłuszcz, a my też. Leci taka porządna łycha, myślę, że i tak braknie trochę. Ale to nawet doda ekstra smaku. Szef kuchni kroi ziemniaki w talarki. Tu już 2 dał na próbę. Nie, 3. No patelnia nie jest najlepszą, ale coś z tego uda się zrobić. Nie, szefie? Panowie, jak chcecie po dobrej imprezie zaimponować swoim kobietom i macie ziemniaki w domu, to musicie to wypróbować. Po prostu. Wiecie co będzie później? Wtedy układacie te talarki na patelnię w taki sposób. O. I jeszcze nie mamy końcowego pomysłu, więc wszystko wymyślimy na koniec. No, dokładnie. Jajo na środek, majonez na górę i będzie Mówisz? jedzenie. Mówisz, że majonez zrobi robotę? A nie? Majonez zawsze robi robotę. Improwizujemy. Tak ma wyglądać właśnie wasza patelnia, jak będziecie chcieli zaimponować. Teraz to wszystko lekko solimy. Pieprz damy na koniec, żeby nie było gorzkie. Sporo soli, bo ziemniaki potrafią wciągnąć sól. I teraz dodaliśmy już trochę tego więcej tłuszczu. Podkręcamy temperaturę. Przygrywamy to dosłownie na 10 minut i sprawdzamy, jak będą ziemniaki się zachowywały. O, gdzie patelnia? Gdzie przykrywka? Mamy przykrywkę. Pięknie. Zostawiamy to na 10 minut, niech one się od spodu podsmażą, a od góry podduszą. Nie będziemy nawet tego, podejrzewam, przekręcać. Zobaczymy, jak się zachowają. Jednak postanowiłem, że przewrócę te ziemniaczki. Lekko to się przypaliły, ale wyglądają złociście. Pięknie. Marika płaci już za naszą kolację, ale nie bójcie się, to ja za nią płacę. Pani nam zakłada bransoletki. Jedna jest od jedzenia, a druga jest od drinku, bo wzięliśmy nielimitowane drinki tym razem. Moi drodzy telewidzowie, musicie nam wybaczyć, że mało nagrywaliśmy na Boracay, bo tutaj się relaksowaliśmy, ale za to dzisiaj przyszliśmy sobie znowu na kolację, która jest bufetem. Później wam to pokażę, najpierw idziemy po drinka. Więc my się idziemy tutaj teraz rozejrzeć i coś sobie zjemy. To ładnie wygląda takie patelki. Oni pewnie to smażą. Tutaj są jakieś ryby, kurczaki. Tutaj żeberka widać. My tutaj się zaraz dowiemy wszystkiego, o co tutaj chodzi. A sizzling, po prostu sobie wybieracie na taką patelnię i oni to później smażą. No właśnie. Tutaj też są muszle. Tu jest więcej muszli. Ale to, co mnie interesuje najbardziej, to jest to. Zobaczcie, tutaj są żeberka, nie kurczaki. Tutaj jest pieczona wieprzowina z ziemniakami, ryba, no i to, co ja lubię najbardziej, stek. Mój pierwszy posiłek to ziemniaki, w sumie ryba i kawałek wołowiny wzięłam na spróbowanie. Do tego zupę, a ty Marcin co masz? Ja mam ziemniaka smażony, pieczony, trochę duszony z parmezanem i masłem. Do tego mam taką chrupiącą wieprzowinę. I steka do tego z pieczonymi ziemniakami. Ja tęsknię za pizzą, więc sobie wziąłam kawałek pizzy i jakieś smażone kawałek warzywa i ryby. Zobaczymy. A ty co tam masz jako na drugie? Mięso z żeberek. Bardzo dobre. Tutaj mam wołowinę jeszcze w jakimś sosie, nie pamiętam. O, Tak? ta wołowina jest dla ciebie. Po prostu rozpływa się w ustach. Oj, to muszę spróbować. Dla ciebie. No i co tam jeszcze masz? Mam jeszcze taką muszlę z serem. Z serem? Aha. Zaraz spróbuję. Ciekawy smak. Wolę steka.
Kolega nalał mi piwka, bo są nielimitowane. Ja dalej idę w fast fooda, to jakaś pizza, tu coś jak quesadilla, trochę oliwek, sera, sosu i mini burger. Która to twoja porcja? Obstawiam trzecia. Mam tutaj mam szaszłyka z owoców morza. Ale czuć grillem. Bardzo dobre. I co tu jeszcze masz? Pokażmy. A, wołowina, znaczy stek, pizzy kawałek widzę i ryba. Zamiast ziemniaka do steka sobie wziąłem kawałek takiego chleba i mam rybę. No i wieprzowina. Ta wieprzowina jest po prostu najlepsza. Tak mi zasmakowała zupa, że już drugą miskę zupy sobie wzięłam. Tutaj springnął z paluszkiem krabowym i podobno z mango, a tutaj jeszcze trochę suszonych owoców. O, u Marcina bardzo ładny talerz. Co tutaj mamy? Tutaj skorzystałem z deski seru. Mam jakąś wędlinę, mam kanapeczkę z tuńczykiem, do tego orzechy, jakieś warzywo, oczywiście stek, no i ta pieczona wieprzowina z tą skórką. Ja nagrywam show, a tutaj widzę, ktoś mi skupnął moje ciacho. Próbowałem i wcale nie jest takie dobre brownie, Mari. O nie. Myślałem, że to będzie taki normalny brownie, a to jest takie gumowate, żelowate. Nie ma to co mój stek. U mnie teraz na talerzu trochę krewetek w sosie śmietanowo-serowym z pieczarkami, wołowinę, którą zachwalał Marcin, jakieś warzywa i tutaj kawałek nałożył mi też Marcin jakiegoś świni chyba kawałek, żebym spróbowała, bo podobno też bardzo dobre. Jest za 15:09, więc u mnie na świeżo robiona pasta. Tutaj do tego wziąłem sobie jakieś przekąski, chrupki i jeszcze smażone warzywa. To ostatnie Marcina zamówienie. Spójrzcie, co on tu ma. Co teraz jadasz? Kimchi. Kimchi. I tutaj spójrzcie, co on jeszcze wziął jako deser. Za 5 minut zamykają wszystkie kuchnie, więc postanowiłem, że to będzie mój ostatni posiłek. No i dobra, co tutaj masz? Powiedz trochę. Orzechy, mieszankę orzechów, mam jakąś kanapeczkę, tutaj mam jakąś czekoladową kulkę, kanapeczka, tutaj rolo, tutaj znowu kanapeczka, creme brulee, tu deser też jakieś tam ciasteczko i suszone owoce. No te suszone owoce mają sporo cukru, bo ja już je jadłam, więc kokos w ogóle nie smakuje jak kokos, tylko jak kokos, Jak kokos z cukrem. Ale z takim naprawdę przesadzoną ilością cukru. A to jest piękne. Co jest jeszcze? To jest piękne. A tego to nie widziałam. Bardzo ładne. Wygląda jak eklerek trochę. Nie, no tak, eklerek. Jak? To już wiem. Pieczone w lokalnej piekarni za rogiem. Mleko z sąsiedniej wyspy. A czekolada? Robiona na miejscu. Czekolada z wybrzeża Kości Słoniowej. O, patrz. Powiem wam, perfekcyjny deser. O. Naprawdę? Aż tak dobre? Ja to wszystko wyczuwam, Marika. Tyś dla ciebie. Jak? Czujesz tą afrykańską nutę? Rewelacyjny. Bardzo dobre. I nawet czuć limonki z Hiszpanii. Naprawdę. Z Cypru. Nie, z Włoch. Nie, to są Przecież. hiszpańskie. Nie. Nie, one przecież szybciej dojrzewają. Ja to wiem. Ale naprawdę dobre. Dobre. Jak tutaj ciasta nam nie smakowały Tak. z tego bufetu, to jest naprawdę godne polecenia. Jedno z lepszych.